Czego się nie spodziewaliśmy, mamy mega pecha, nic kompletnie nie widać. Postanowiliśmy po drodze zatrzymać się na jednym jeszcze tutaj punkcie widokowym i stoimy na samym końcu tutaj przy restauracji. I plus jest taki, że naprawdę poprawia nam się pogoda. Dosłownie króciutkie przejście nas od niej dzieli. Jako przystawkę dostaliśmy tutaj grillowane krewetki. Witajcie! Hola! Słuchajcie, dzisiaj ruszamy w góry Anaga. Już jedziemy prawie godzinkę. Zostało nam jeszcze jakieś 15 minut do pierwszego punktu widokowego, jaki sobie obraliśmy dzisiaj na naszej trasie. Bartek oczywiście musi być bardzo skupiony, bo już tutaj zaczęła nam się bardzo kręta droga ponownie. Więc naprawdę, jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to współczujemy w takich miejscach jak tutaj. Ja wczoraj bardzo źle się czułam. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo dzisiaj mamy zamiar też troszeczkę pospacerować po górach. Także zapraszamy do oglądania. Przyjechaliśmy tutaj i mieliśmy ile? 70 km od hotelu. Temperatura spadła o 9 stopni. Jest taka różnica. U nas było 19, jak wyjeżdżaliśmy. Tutaj jest 10 teraz aktualnie. Zobaczymy. To jest całkowicie inny klimat tutaj. Zostało nam ostatni 900 metrów do Pico del Ingles. O, ale pięknie to jest. Ten klimat normalnie jak... No w nocy tu bym nie chciał jechać, nie? Mówiłam Ci, że jak z horroru. Dobra, teraz będziemy gdzieś tu szukać parkingu. O, i tu jest punkt widokowy właśnie, na który my się wybieramy i musimy sobie tutaj gdzieś zaparkować teraz. Pico del Ingles. Chcieliśmy właśnie tutaj zatrzymać się na chwilę. Przyjechaliśmy specjalnie w to miejsce, żeby mieć piękne widoki, ale niestety nie ma totalnie pogody. Jest całkowita mgła, mleko, w ogóle wieje, jest zimno. I jest tragedia. Czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. Mamy mega pecha, nic kompletnie nie widać. Zaraz Wam pokażemy ten punkt, ale niestety widoków z niego nie będzie. Miała być dzisiaj piękna pogoda. I w sumie u nas była, ale tutaj niestety nie widać zupełnie nic. Także to jest punkt widokowy, który warto odwiedzić, ale mieć więcej szczęścia niż my dzisiaj. Także no niestety. Lecimy dalej, bo nic tu po nas. Nie ma sensu, żebyśmy tutaj byli, skoro i tak nic nie widać. Tam jest punkt widokowy, na którym byliśmy. Mieliśmy tutaj podejść pieszo, ale ze względu na to, że jest bardzo zimno i nie ma tu kompletnie nikogo, podjechaliśmy sobie tutaj autem. Stanęliśmy sobie tak tutaj na środeczku tylko na chwilkę, żeby zobaczyć ten charakterystyczny tunel tutaj. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Naprawdę szkoda, że nie udało nam się dzisiaj z pogodą. Zobaczymy, jak będzie później, bo jedziemy dalej w głąb wyspy. Ale tutaj jest tragicznie. Jest tutaj mega wilgotne powietrze. Moje włosy już są w opłakanym stanie od tego. I teraz ruszamy do miejscowości Benicho. Mamy stąd jakieś 45 minut jazdy i ja szczerze liczę, że tam naprawdę będzie lepsza pogoda niż tutaj. Teraz jedziemy. Postanowiliśmy po drodze zatrzymać się na jednym jeszcze tutaj punkcie widokowym. Tu sobie zjechaliśmy w dół, Bartek tam zaparkował, właśnie biegnie do mnie. I tutaj zaraz będziemy mieć widoczki.
Bardzo liczymy na to, że jak dojedziemy do Benicho, że tam pogoda będzie lepsza, że będą lepsze widoki. Bo jak nie, to po prostu pojedziemy sobie do Santa Cruz. Ale chcielibyśmy jednak troszeczkę pochodzić po górach, więc teraz lecimy dalej. Po dość długiej trasie dotarliśmy do miejscowości Benicho i stoimy na samym końcu tutaj przy restauracji. Tu jest parking do restauracji, ale jest on zamknięty i tam niżej są parkingi przed wjazdem, ale są one, tam jest tabliczka, że są prywatne, więc je pominęliśmy i zaparkowaliśmy auto tutaj przy drodze, tuż za restauracją, tuż obok tej restauracji właśnie. I teraz ruszamy na szlak, troszeczkę tutaj pochodzić. Mamy nadzieję, że pogoda będzie lepsza i że będziemy mieć lepsze widoki niż z poprzednich punktów widokowych. Także startujemy. Tuż za restauracją mamy tutaj już rozwidlenie szlaków. Idziemy tutaj do góry. Obawiamy się, że będzie wiało, ale no niestety. Nie chcemy odpuszczać, chcemy chociaż troszeczkę pochodzić tutaj po górach. Także idziemy. Po krótkim podejściu taką drogą z płyty, teraz przechodzimy taki szlak już tutaj z kamieni, więc coś, co my zdecydowanie bardziej lubimy niż takie asfaltowe drogi. Jak Ci się podoba? Ogólnie jest mega, ale tam widzimy domek, tutaj kolejny i naprawdę tutaj żyją ludzie i ja się zastanawiam jak. Pewnie super. Odrobinę przestało wiać, więc postanowiliśmy zatrzymać się tutaj po drodze. Wyszło słońce i teraz nagramy dla Was kilka ujęć z drona, żebyście mogli zobaczyć, jak to pięknie wygląda tutaj wokół. I plus jest taki, że naprawdę poprawia nam się pogoda i ja mega liczę na to, że już tak zostanie. Już wiecie, jak to wygląda z góry. My teraz zbieramy wszystkie rzeczy i idziemy dalej. Zbliżamy się tutaj do drogowskazu i my idziemy 2,7 tędy. Tutaj do góry będziemy szli.
Tam z daleka, jak widzicie, tam te dwie osoby na samym dole, na tej ścieżce, stamtąd przyszliśmy. Przeszliśmy całą tą trasę tutaj. Tu. Teraz idziemy dalej. W sumie to nie wiemy, dokąd dzisiaj dojdziemy. Nie mamy sprecyzowanych żadnych kierunków dokładnych obranych. Idziemy po prostu sobie przed siebie. Chcemy tylko i wyłącznie sobie pospacerować i nacieszyć się dzisiaj widokami, które teraz są. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości. Zbliżamy się do rozwidlenia szlaków. Możemy już tutaj zejść do Benicho, tam skąd przyszliśmy. Mamy 2,5 km. Tutaj mamy 1,7 km do góry. Teraz musimy się zastanowić, co robimy dalej i co jeszcze chcemy dzisiaj zwiedzić. Na razie się zastanawiamy, czy iść do góry, czy już schodzić do wioski. Także musimy to przemyśleć. Decyzja podjęta, idziemy do góry. Zobaczymy, czy dojdziemy do samego tego punktu, czy zawrócimy wcześniej, ale na razie jeszcze idziemy trochę pod górkę. Według tych znaków mamy jeszcze 300 km. No i szlak prowadzi tutaj w dół. A ten tu? Czemu jest tu krzyżyk? Od tego rozwidlenia tutaj postanowiliśmy pójść tu do góry. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Najwyżej po prostu zawrócimy i zejdziemy z powrotem do Benicho. Ale na razie idziemy jeszcze sobie tutaj pospacerować. Przypadkiem znaleźliśmy się na takim punkcie widokowym. Jest tutaj bardzo stromo, dosłownie skała taka wystająca, na której można sobie stanąć, a pod nią tutaj jest urwisko, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, ale widoczki warte tego, żeby tutaj się wspiąć. Idziemy dalej. Po intensywnym podejściu pod górkę doszliśmy do punktu widokowego. Nazywa się on, już Wam mówię jak, muszę zerknąć, Mirador Cabezo del Teide. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak. Bartek odpalił tutaj drona, zobaczymy, może uda mu się coś nagrać ładnego, jakieś widoczki, ale ja Wam to pokażę teraz tutaj z kamery. Tutaj wszystko pięknie widać, z tej strony ocean. Tam z dołu przyszliśmy. Długa droga powrotna przed nami i cały czas się zastanawiamy, czy iść jakieś kółeczko próbować zrobić, czy zawracać. Na razie spędzimy tutaj trochę czasu, a co dalej, to się okaże. Powiem szczerze, że naprawdę nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o przejście tutaj. Bardziej zaplanowaliśmy sobie inne rzeczy. Na ten szlak wybraliśmy się tylko i wyłącznie po to, żeby trochę się rozruszać przed kolejnymi trasami. Przed kanionem w Masce i przed wejściem na krater wulkanu. Dzisiaj to tak po prostu rekreacyjnie troszeczkę. Szczerze mówiąc, nie wiemy za bardzo, czy uda nam się zrobić tutaj jakieś fajne kółko. O, tu są jakieś znaki. Na punkcie widokowym, na którym się znajdujemy, jest kategoryczny zakaz dokarmiania ptaszków, a jest tutaj ich naprawdę mnóstwo. I od tego punktu tutaj możemy iść w tą stronę dalej. I tu mamy dwie opcje, bo możemy tutaj schodzić w dół do kolejnej miejscowości, żeby dojść, lub po prawej stronie, zaraz Wam pokażę, tutaj mamy wejście do parku, do którego, żeby wejść, trzeba mieć wykupione specjalne pozwolenie.
Jeżeli nie będziemy mieć tego pozwolenia, to możemy nawet zapłacić 600 euro kary za wejście tutaj. Więc pójście w tę stronę dalej kategorycznie odpada. W związku z tym, że jest już późno, to tutaj też nie będziemy szli, ponieważ jak zobaczyliśmy na mapie, no to takie przejście wokół do miejsca, w którym mamy zaparkowane auto, zajęłoby nam zbyt wiele czasu, a jest już na to po prostu zbyt późno dzisiaj. Więc z tego punktu widokowego zejdziemy z powrotem na dół tą samą trasą, którą tu przyszliśmy. Także chwila odpoczynku i zaraz ruszamy dalej. Zeszliśmy do rozwidlenia szlaków. Jesteśmy, można powiedzieć, w połowie drogi powrotnej, ale teraz postanowiliśmy zejść inną trasą. Tam mamy 2,5 km według tego znaku. I teraz tutaj właśnie od połowy szlaku postanowiliśmy zejść w tą stronę, tak żeby nie wracać tym samym szlakiem w całości, którym tutaj wchodziliśmy. Więc zobaczymy, w której części miejscowości zejdziemy. Mam nadzieję, że niedaleko do auta. Zobaczymy, jak ten szlak nas poprowadzi. Zmiana szlaku w połowie na to, żeby wracać inną trasą, była najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć, bo za kilka minut będziemy tam na tej skale. Dosłownie króciutkie przejście nas od niej dzieli, a już wiemy, że będą z niej rewelacyjne widoki. Nie wiem, czy widać, ale tam są budynki, przy których byliśmy rano i cały szlak, ten pod górę, całkowicie centralnie go tutaj widać, idealnie. To nim właśnie rano szliśmy, a teraz będziemy wracać z drugiej strony. I tutaj nasze ostatnie takie podejście pod górkę. Mam nadzieję, że tam się jakoś wdrapiemy. Dzień dobry. O, Znowu Polacy. dzień dobry! Dzień dobry. Sami Polacy naprawdę. Tak, trzecia parka i Polacy. O! Fajnie. Oczywiście będziecie mogli zobaczyć stąd także ujęcia z drona, bo Bartek właśnie teraz sobie lata. Ale jeszcze możecie zerknąć tutaj, w tym momencie. Mamy piękne widoki. Krótki postój na skałce zrobiony. Teraz schodzimy dalej w dół. Zobaczymy, jakie będziemy mieć kolejne widoki. Idąc tym szlakiem w kierunku
Benicho mamy tutaj taką bramkę, którą mijamy po drodze. Ogólnie jest ona zamknięta, więc nie wiemy, dlaczego ona tutaj w ogóle jest, ale szlak jest oznakowany na kamieniach, więc po prostu idziemy tędy do góry. Z góry tutaj widzimy nasze autko. Jest tu zaparkowane przy drodze. I jak sami widzicie, parking przy restauracji nadal jest zamknięty, bo restauracja jest dzisiaj nieczynna. Tam są 2 prywatne parkingi, teraz je widać z góry. Rano były otwarte, ale pisało, że są prywatne, więc my nie chcieliśmy tam stawać, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy możemy, czy są one płatne, czy nie, ale jak sami zauważyliście, teraz już ktoś tam stoi. No ale jest już późne popołudnie, więc może uległo to zmianie, albo po prostu osoby się tam zatrzymały. Tego nie wiemy. A teraz schodzimy na dół do auta i jesteśmy. Znajdujemy się ponownie przy znaku, od którego startowaliśmy. Tu jest parking przy drodze, tu rozwidlenie znaków, szlak, którym my zaczynaliśmy, a stąd tutaj schodziliśmy. Teraz przy aucie musimy zmienić buty z górskich na takie normalne i będziemy jechać do restauracji. Jeżeli uda nam się ją znaleźć tutaj, to na pewno Wam ją teraz pokażemy. Także my się zbieramy i jedziemy na obiad. Zjechaliśmy troszeczkę tutaj z góry i pierwsze co to zatrzymaliśmy się właśnie w restauracji. Zaraz Wam pokażemy menu, jak wygląda, no i na co się zdecydowaliśmy. Na początek zamówiliśmy sobie napoje, Fanta i cola, a do tego wzięliśmy rekomendowane menu, grillowaną rybkę z ziemniaczkami, taki zestaw dla 2 osób, do tego sałatka, więc czekamy. W menu, w zestawie, które wybraliśmy dla 2 osób, jest taka sałatka z tuńczykiem. Tak to wygląda. Świeże warzywa, do tego na wierzchu tuńczyk. Jako przystawkę dostaliśmy tutaj grillowane krewetki. Jest i nasze danie główne, ziemniaczki, rybki i do tego standardowo tutaj takie sosy do ziemniaczków. Za całe nasze zamówienie zapłaciliśmy 49 euro, z czego 44 to było za jedzenie, pozostała część to za napoje. My teraz już jedziemy dalej, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!